Cześć, tu Valencianistas z Abgalery, z państwa 106 i sojuszu Art of Death. To chyba ostatnie zimowe, spóźnione wideo. Natłok pracy przed świętami, wyjazdy i mnóstwo zakupów sprawiło, że wracając do domu padałem do łóżka, oddając się w objęcia Morfeusza. Tym razem w kanionie rezerwuaru napotkaliśmy zespół Rexecution z państwa 342. Myślę, że graczom z okolic państw 300-350 nie trzeba wcale przedstawiać tego sojuszu, ponieważ jest to zwycięzca ostatniej edycji Reservoir Right League z tamtejszego regionu. Zdecydowanie losowanie nie było dla nas łaskawe. Zanim jednak do końca oddamy się w zawirowania batalii w kanionie rezerwuaru, pragnę przypomnieć o trwającej w Abgalery promocji, w której za każde 5 zł wydane w grze State of Survival otrzymasz jeden płatek śniegu, a zebrane płatki śniegu możesz później wymienić na m.in. do ładowania PaySafe Card czy prawdziwe nagrody, które Abgalery wyśle Tobie po zakończeniu kampanii. Wróćmy teraz do Reservoir Right The Summit. Rexecution znany jest ze swojego bardzo agresywnego stylu gry. Mogliśmy się o tym przekonać na własnej skórze, ale zaczekajcie do końca filmu. Niestety po raz kolejny rozpoczęliśmy grę w kanionie rezerwuaru w niepełnym składzie. To powoli staje się tradycją, która zniknęła na chwilę, kiedy wszyscy gracze byli zafascynowani nowym wyglądem rozgrywek Reservoir Right The Summit, w którym zbieramy gwiazdki za każde zwycięstwo, by na koniec sezonu, który obecnie liczy 99 spotkań, dostać bonusową premię w postaci złotych fragmentów bohaterów. Początek wyszedł nam słabo, w zasadzie mogliśmy tutaj mówić o totalnej dominacji Rexecution. Sama mapa nie pozostawiała złudzeń, kto w tej batalii rządzi. Niemniej jednak nie poddaliśmy się, tylko dalej walczyliśmy o pozytywny wynik. Mapa rezerwuaru niemal cały czas mieniła się czerwonym kolorem i trzeba przyznać, że kompletnie nie radziliśmy sobie z tak bardzo aktywnym rywalem. Co prawda miał liczebną przewagę, ale zdawało się wydawać, że jest ich 40 albo nawet 50. Byli dosłownie wszędzie, dodatkowo posiadając wyższe statystyki. Jeśli widzisz, że taki zawodnik jak Davius płonie już po 35 minutach gry, to wiesz, że dzieje się coś niedobrego. Coś, na co nie byliśmy przygotowani nawet w najgorszych snach. Kiedy któryś z pomniejszych graczy, filerów płonie, jest to dość standardowy widok. Jeśli płonie twój rally leader i jeden z najsilniejszych graczy w całym państwie 106, to zaczyna być nieciekawie. Mając przeogromną przewagę punktową, Rexecution zaczęło polowanie na kwatery na 25 minut przed końcem spotkania. To prawie połowa meczu. Ale widząc naszą nieporadność, w zasadzie ciężko wyobrazić sobie inną kolej rzeczy niż właśnie atak na kwatery rywali. I to w dodatku, kiedy cały czas całkowicie kontrolowali przebieg spotkania. Po piątkowym odpadnięciu z Reservoir Right League w 1/8 finału oraz po sobotniej porażce w fazie wojennej State vs State z państwem 70 liczyliśmy na to, żeby udobruchać nasze morale dobrą i, co najważniejsze, zwycięską walką w Reservoir Right The Summit. To, jak bardzo przeliczyliśmy się, pokazuje fakt, że jeszcze nigdy w historii sojuszu po fuzji nie byliśmy tak bezradni. Pomimo tego, że dzieliła nas przepaść, ponieważ państwo 342 zostało założone dużo później niż 106, to nie Rexecution wyglądało na młody sojusz, który zbiera frycowe. Wśród rywali roiło się od graczy z plazmą 10 i nie były to bynajmniej kwatery zbudowane wyłącznie pod poziom plazmowy, ale poparte wysokimi statystykami, wymaksowanymi bohaterami i silnymi behemotami. Jednym zdaniem byli niczym z innej planety. Mając ponad dwukrotną stratę punktową i ogromne problemy ze zdobywaniem budynków, ale nie tylko, bo okupacja na Water Tanks również przychodziła nam z wielkim trudem i bólem. Mierzyliśmy się zarówno w bitwie 1 na 1 z rywalem, a w tym samym czasie inny gracz atakował naszą osadę. To było naprawdę stresujące i w zasadzie mogło zakończyć się tylko w jeden sposób. Albo bronisz swojej osady i nie zbierasz punktów wody dla sojuszu, albo palisz się i w zasadzie po kilku chwilach również nie zbierasz punktów wody dla sojuszu, bo po prostu nie masz tyle wojska. Albo nie masz go wcale. To był chyba najbardziej nierówny mecz, jaki kiedykolwiek grałem. Widziałem już spotkania, w którym paliła się moja osada. W zasadzie każdy mecz Reservoir Right jest taki. Widziałem, jak pali się jeden czy dwóch naszych graczy, ale walka z Rexecution to całkowicie inny poziom.
mogą policzyć na palcu jednej ręki, kto z nas tym razem nie spłonął choćby raz. Ufam, że przegrupujemy siły i do następnego meczu przystąpimy z nową werwą, zapasami żołnierzy i damy radę przerwać tę straszną klątwę 3 porażek z rzędu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki będzie wynik następnej walki, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i oglądaj, co przyniesie nam czas. Tymczasem do usłyszenia.